Przede wszystkim to powinna być komunikacja, która ma jakiś cel. Nie, że tam sobie napiszemy post raz na miesiąc, on gdzieś tam wyjdzie, 3 osoby zalajkują i koniec, prawda? To przedsiębiorca z growth mindsetem. Tu nie mam wątpliwości. Za nic mający przeciwności, które pojawiają się na jego ścieżce. Wiele ludzi myśli, że założy sobie stronę firmową i jakoś to będzie. No niestety, nie dość, że się nie będzie sprzedawać, to jeszcze te zasięgi będą średnie. Napiszę 3 artykuły i od razu specjalista od SEO, tak? Gdzieś kiedyś przeczytałem, że biznes to najpiękniejsza gra na świecie i się z tym zgadzam całkowicie. Faktycznie, ja się jaram tym też dlatego, że biznes jest moją unikalną szansą na zrobienie w życiu czegoś zupełnie innego, niż normalnie bym miał na to okazję, tak? Więc ja mam jedyną szansę w życiu, ja nie mogę jej zmarnować. Ja muszę dowozić, po prostu. Hej, fajnie, że tego słuchasz. Wierzę, że ten odcinek da Ci ogromną dawkę motywacji, bo Twoim gościem prywatnie, w intymnie o strategiach jest dziś człowiek, który jest dla mnie, mimo swojego wzrostu, olbrzymem. To ktoś, kto pokazuje, że nie ma takiej rzeczy, która może nas zatrzymać, może zatrzymać zdeterminowany umysł do osiągnięcia tego, czego chce. To może być niewygodny odcinek dla Ciebie, bo może pokazać Ci, tak jak mi już pokazuje, jaki jestem czasem niewdzięczny w stosunku do tego, co mam domyślnie jako człowiek. To, co dla nas jest normalne i niemalże wymagamy tego od życia, patrząc z jego perspektywy, normalnym wcale nie jest. To przedsiębiorca z growth mindsetem. Tu nie mam wątpliwości. Za nic mający przeciwności, które pojawiają się na jego ścieżce. Konsekwentny, profesjonalny, otwarty, chyba w tej kolejności. Ktoś, kto o wizerunku wie dużo więcej ode mnie. Tego będę chciał między innymi nauczyć nas od niego. Z drugiej strony, to jeden z najbardziej wytrwałych ludzi, z którymi miałem do tej pory styczność. To kolejna cecha, którą spróbujemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Przed Tobą przedsiębiorca prowadzący działalność konsultingową w zakresie budowania marki osobistej, twórca konferencji offline Zlinkowani, zrzeszającej ludzi, którzy wierzą w moc networkingu biznesowego. Mały, wielki człowiek, otwarty na innych, prący do przodu i inspirujący do działania takich leni jak ja. Oddaję Ci mojego gościa, Szymon Karwasz. Cześć, Szymon. Cześć, Szymon. Dzień dobry wszystkim. Szymon, nie owijając w bawełnę, opowiedz o swoim biznesie. Na czym polega? Jak byś go określił? Okej, jest to biznes doradczy, szkoleniowy, ale skupiony na portalu LinkedIn, gdzie jest coraz więcej przedsiębiorców, właścicieli firm, prezesów, nie tylko oczywiście, bo również ludzi marketingu, oni chyba głównie są kojarzeni z LinkedInem, jak i HR, więc LinkedIn skupia to całe towarzystwo przyjemne, ale ja jestem skupiony na właśnie pracy z właścicielami firm, z prezesami, ucząc ich skutecznej komunikacji na LinkedIn. Okej. A co ty rozumiesz przez taką skuteczną komunikację na LinkedIn? Bo tutaj mogą być pewne rozbieżności. My często na LinkedInie, mam wrażenie, w sensie, że ludzie na LinkedInie komunikują trochę jednostronnie. Jak ty widzisz taką fajną, dobrą komunikację? No przede wszystkim to powinna być komunikacja, która ma jakiś cel. Nie, że tam sobie napiszemy post raz na miesiąc, on gdzieś tam wyjdzie, 3 osoby zalajkują i koniec, prawda? Więc to cele są różne. Cel może być rekrutacyjny. Możemy na przykład zachęcać po prostu pracowników nowych, żeby przychodzili do naszej firmy, pokazując jej wartości. Więc to sam prezes może robić, to mogą robić osoby w firmie i to jest taki trochę mniej znany, może mniej znana strona tego marketingu na LinkedIn, nazwijmy to, bo LinkedIn się kojarzy właśnie z marketingiem, ze sprzedażą bardzo mocno, a to również jest employer brandingowe narzędzie. No ale również tutaj ta sprzedaż jest ważna, więc taka komunikacja, która jest może nienachalna i ona nie mówi wprost, że mam taki i taki produkt do sprzedania, ale ona poprzez storytelling, poprzez opowiadanie historii potrafi zachęcić do zakupu. No bo ta ścieżka zakupu, wiadomo, jest długa, ona tam przechodzi przez różne elementy, różne kanały. W końcu odbiorca trafia na LinkedIna, no i patrzy, co ten tam
Kowalski pisze na tym LinkedInie. Mhm. Jeżeli on pisze mądre rzeczy, to łatwiej nam będzie kupić od niego czy od jego firmy, niż gdyby pisał jakieś głupoty albo nie pisał w ogóle. Okej. Lepiej pisać głupoty, czy nie pisać w ogóle? No, myślę, że się trzeba mocno zastanowić, zanim cokolwiek się wyśle na Mm. LinkedIn, no bo to jednak jest nasz wizerunek, jednak wszystko, co idzie do internetu, idzie w świat później. Mieliśmy o tym liczne przykłady w ostatnich miesiącach. Nie inaczej jest na LinkedIn. Myślę, że na LinkedIn się pilnują ludzie bardzo mocno, Mhm. też dlatego, że konta nie są anonimowe, tylko piszemy pod imieniem, nazwiskiem, zdjęciem, wszystko jest, więc można nas łatwo sprawdzić i dlatego ludzie uważają, co piszą na LinkedIn. Jeśli już coś napiszą, to jest to zazwyczaj przemyślane. Tak mi się wydaje, że jest dużo mniejszy hejt na LinkedInie niż na innych portalach i tak dalej, no bo to jest jednak wizerunek i to wizerunek profesjonalny. Też masz takie wrażenie? Hejt jest, ale pewnie w jakichś bańkach, których mnie nie ma akurat, Okej. ale pewnie istnieją. No na pewno istnieją różnego rodzaju bańki, czy to polityczne, światopoglądowe, czy innego rodzaju. No i tam ludzie też potrafią sobie dać do pieca mocno, ale to rzadko się zdarza w sumie. I dlatego jak ktoś obawia się na LinkedIn wejść z jakimkolwiek przekazem, czy to trudnym, czy to trochę bardziej kontrowersyjnym, czy generalnie się obawia tego, że dostanie krytykę od innych, to ja zawsze mówię, nie bój się, bo LinkedIn jest takim miejscem, gdzie nie spłynie na ciebie to szambo pomyj, tylko raczej ludzie albo będą pisać pozytywne rzeczy, w najgorszym wypadku nie napiszą nic. No tak, no ostatnio mam wrażenie, fajnie, że mówisz o tych bańkach, bo ja też to tak widzę i ostatnio mam wrażenie, że trafiłem na chwilę właśnie do takiej bańki, w której komunikacja opierała się na hejcie i LinkedIn zaczął mi podsuwać posty, które rzeczywiście były zasięgowe, no ale ich narracja opierała się na tym, jak ktoś coś spieprzył, nie? Okej, no warto się uczyć na błędach, z tym, że ta narracja ewidentnie moim zdaniem w tych konkretnych postach, no miała takie intencje, żeby się, wiesz, wybić na czymś, że kogoś się oczerni, nie? Co nie do końca pasuje, nie? Przynajmniej dla mnie. Czyli krytykujemy innych i robimy sobie na tym zasięgi. Tak, no, coś w tym stylu. Pewnie bez nazwiska, pewnie bez jakichś tam oficjalnych rzeczy, ale i tak wszyscy wiedzą, o co chodzi. No, faktycznie Trochę tak, no. słabe to generalnie. Okej. Powiedziałeś trochę o tym, że LinkedIn jest trochę narzędziem employer brandingowym. Czy to jest tak, że twoim zdaniem, czy to są dobre w ogóle praktyki firm, które wydaje mi się, że były, może jeszcze wrócą, nie wiem, ale w niektórych firmach istnieje coś takiego jak taka presja tego, że pracownicy powinni publikować jakieś materiały związane z firmą. Jak ty w ogóle na to patrzysz? Czy da się to zrobić w jakiś taki miękki, fajny sposób, tak żeby pracownicy rzeczywiście byli na tyle związani z marką, żeby publikowali? Czy da się jakąś lekką metodą zachęcającą, czy bata, bo słyszałem o takich sytuacjach, zrobić to dobrze? Jak to zrobić dobrze? No faktycznie istnieją takie sytuacje, kiedy są pracownicy lekko przymuszani, no bo jeżeli firma wydała kilka tysięcy na szkolenie albo kilkanaście, no to głupio z tym potem nic nie zrobić, zostawić temat, więc tu jest presja ze strony góry na pracowników, a ja wychodzę z założenia, że nic na siłę. Jeżeli pracownik nie chce, nie czuje się po prostu na siłach, nie ma kompetencji, nie ma swoim zdaniem predyspozycji do tego, no to nie zmusimy go, tak? Z niewolnika nie ma pracownika i to też się odnosi do LinkedIn, więc nie da rady i pani Krysi z księgowości, i pani Basi z HR-ów, i pani Magdy, nie wiem, z marketingu. Część z nich pewnie tak, ale żeby tak wszyscy, no to rzadko o takich przypadkach słyszałem, żeby aż tak szeroko była budowana to właśnie kultura pisania na LinkedIn. Raczej ludzie, którzy po prostu mają do tego chęci i naturalne talenty, tak? Bardziej myślę chyba o czymś takim, że będzie istniała
pewna grupa ludzi w firmach i może bym zaryzykował twierdzenie, że pewnie rzadziej jest odwrotna sytuacja, którzy nie utożsamiają się po prostu z firmą i jakby istnieje ta presja, żeby rzeczywiście wypowiadać się w tematach firmowych i to pod konkretną marką i co jeśli ci ludzie tego nie czują, tak? I czy właśnie twoim zdaniem warto pracować po prostu bardziej nad tą kulturą organizacyjną i zachęcić ich do tego właśnie w taki miękki sposób, żeby oni poczuli wspólną wizję? Czy, nie wiem, czy są jakieś inne metodyki, nie? Bo to jest tak, wiem, że to jest bardzo szeroki temat, ale może masz jakieś remedium na to. No tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę rotację, prawda, jaka jest dzisiaj. Co 2 lata zmieniamy pracę. No właśnie. I wtedy co? Pod każdą banderą pisać coś innego, albo o innej branży, albo o innej firmie? Jak to zrobić dobrze? Z punktu widzenia pracownika, tak? Który mówisz, że rotuje. No pewnie. Później co? Usunąć posty, tak? Więc tutaj jest ten problem. No przede wszystkim zachęty. Istnieją różne zachęty w firmach, gdzie pracownicy są różnego rodzaju benefitami też zachęcani do tego, żeby te aktywności prowadzić, tak? Oni reprezentują firmę faktycznie, ubierają się w firmowe ciuchy, robią różnego rodzaju akcje promocyjne, no ale to co potem, tak? Co taki pracownik z tego będzie miał? Czy jakiś dodatek do wynagrodzenia, czy innego rodzaju rzecz? No ważne, żeby stworzyć taki wspólny dokument w firmie, co będzie tą nagrodą, tak? Za reprezentowanie firmy i kto za to odpowiada, kto to wdraża, kto odpowiada i kto później wykonuje te działania. Jeżeli taki dokument będzie, no to wszystko będzie na papierze, wszystko będzie jasne i to na pewno łatwiejsza sytuacja niż po prostu tak działamy na hura, a co będzie później, to się zobaczy. Myślisz, że takie nagrody, jakie powinny być te nagrody? Bo mi osobiście wydaje się, że działanie za nagrodę, która jest jakby tylko motywuje nas nagroda, to działanie jest właśnie takie trochę nieszczere, trochę nie będzie może na tyle skuteczne, żeby dać tam swój głos. Gdy ta nagroda będzie mała, to wydaje mi się, że to byłoby bardziej skuteczne. Jak ty o tym myślisz? No tak, nagrody to jedno, bo nie możemy tutaj stawiać wszystkiego na jedną szalę, ale trzeba zacząć od kultury organizacyjnej firmy, tak? I są firmy, które dobrze wyglądają na LinkedInie, ale też dobrze wyglądają w biznesie i dobrze wyglądają na żywo, tak? I tutaj łatwiej jest reprezentować pracodawcę, który jest naprawdę dobrym pracodawcą, który dba o swoich pracowników, który spełnia wszystkie te wymogi dzisiejszych, wiadomo, pokolenie Z to jedno, w ogóle dzisiejszych pracowników. Łatwiej jest takiego pracodawcę reprezentować na LinkedInie niż kogoś, z kim w ogóle się nie chcemy identyfikować, tak? Więc tutaj wyjście od tej kultury, żeby ci menedżerowie też byli empatyczni i zarządzali w taki sposób, który później pracownika właśnie zachęci do tego, żeby on o firmie pisał dobrze i się identyfikował z nią, bo możemy mieć świetnego specjalistę, no i jeżeli on będzie chciał budować markę osobistą swoją, tak? No to w głowie prezesa taka wątpliwość może powstać od razu. On tutaj zaczyna pisać na LinkedInie, coś zaczyna pod siebie grać chyba, tak? Może chce odejść, ale w momencie, kiedy on będzie zadowolony ze swojej pracy, ze swojego wynagrodzenia, ze swojego sposobu w ogóle działania w firmie, no to on nie odejdzie, tylko będzie chciał tę firmę budować na lata, więc od tego pewnie trzeba zacząć. Spoko. Szymon, staram się tutaj w podcaście określać, na jakim etapie biznesowym są moi goście. Czy ty jesteś w stanie określić dzisiaj, jakiej wielkości jest twój biznes pod różnymi kątami? Chodzi mi przede wszystkim o przychody, jakieś poboczne działania w tym biznesie, bo przychodowo to nie jest tylko biznes konsultacyjny, ale teraz doszła ta konferencja, nie wiem, czy na niej zarabiasz, czy jeszcze to jest niedochodowa gałąź twojego biznesu, czy obecnie zatrudniasz jakichś ludzi, jaka jest wielkość, jak byś te rzeczy określił? Jeśli chodzi o taką moją drogę, gdzie jestem,
to bym określił to na 50%, czyli że jestem w połowie dokładnie teraz. Okej. Gdybyś mnie zaprosił 5 lat temu, to bym powiedział, że dopiero zaczynam, że gdzieś jestem na poziomie 0, ale to też dlatego, że mi się wszystko wtedy wyzerowało, zresetowało w życiu i przewartościowałem wszystko kompletnie. Może jeszcze później do tego wrócimy. Natomiast teraz gdzieś tam jestem w połowie tej drogi, tak? Mhm. I ten biznes, on jeszcze nie jest skalowany na takim poziomie, jakim by mi się gdzieś tam marzyło, że są pracownicy, że oni wykonują zadania, że są procesy, ale jednocześnie on już jest na tyle profesjonalny, że ja mogę śmiało powiedzieć mojemu klientowi, że zajmie się nim współpracownik mój i on będzie co najmniej tak samo dobrze obsłużony jak przeze mnie osobiście, tak? Okej. Bo często ludzie przychodzą do mnie, wiadomo, widzą tam mnie gdzieś w nagraniach, w podcastach, chcą mieć robioną usługę, no ale ja nie dam rady pracować też ze wszystkimi, więc w naturalny Oczywiście. sposób jest to, moi współpracownicy przejmują te zadania, tak? Ja jestem na pierwszej linii, ja odbieram klientów, ja proponuję im usługi, ja oceniam, jaka usługa będzie dla danego klienta, ale już później taki klient pracuje ze współpracownikiem. Mhm. I co mnie gdzieś tam cieszy, to właśnie fakt, że taki współpracownik nie zawiedzie, że on dowiezie wynik po prostu. To jest, myślę, najcenniejsze dla mnie w tej chwili. A skąd ta pewność? Z tego, że pracownicy przeszli gdzieś tam staranną selekcję moją w procesie rekrutacji, to raz. Dwa, że nie było sytuacji jakiejś takiej większej w przeciągu ostatnich, nie wiem, 2-3 lat, żebym się na kim zawiódł, tak, Mhm. żeby ktoś nie dowiózł wyniku, więc ja jestem pewny, że każdy kolejny projekt, może nie, że zakończy się sukcesem, bo to wiadomo, jest różnie, tak? Okej. Czasami projekty się kończą sukcesem, czasami jest inaczej, bo to też wiele czynników na to wpływa, ale ja mogę moim ludziom zaufać i ja ogólnie jestem człowiekiem, który ma duże zaufanie, raczej mówi zrób to sam, poradzisz sobie, dasz radę, niż wiesz, uprawia mikrozarządzanie. Mhm. Super. Czyli znalazłeś sposób, żeby jakby tą wiedzę, którą ty masz w głowie, którą zdobywałeś, powiedzmy, czy masz to właśnie spisane jako taki proces prowadzenia takiego klienta i wyklaruje się już jakiś taki system, który jest twoim autorskim systemem do tego? Tak, procesów jest coraz więcej, ale ja też nie staram się, żeby ich było jakoś nadmiarowo dużo, no bo wtedy, wiadomo, łatwo się w nich pogubić, tak? Więc proces jest na przykład na prowadzenie profilu klienta, tak? Na LinkedInie. Jak to zrobić, żeby to było jak najmniej inwazyjne dla klienta, jak najmniej uciążliwe dla niego, żeby on nie musiał jakoś bardzo w tym uczestniczyć czasowo, a jednocześnie, żeby to było skuteczne. Mhm. To raz. Proces na konsultacje też, jak klient przychodzi, co z nim potem się dzieje, jakie są potem usługi proponowane, żeby on na tym skorzystał, a nie tylko my, żeby było po prostu win-win. Okej. No, ja mam wrażenie, że ty wierzysz w dowożenie wartości. Zresztą zaraz do tego dojdziemy, ale mam wrażenie, że budowanie marki osobistej czy eksperckiej trochę na tym polega. Dobra. Jakbyś określił, ilu klientów już obsłużyliście, ile macie stałych klientów i jakiej mniej więcej wysokości są przychody? W momencie, w którym klient do ciebie przychodzi, czy on jest prowadzony przez jakiś konkretny czas? Bo tutaj chcę jeszcze ten wymiar dodać. Więc jakie macie obecnie przychody? Ilu tych klientów już obsłużyliście i ilu obsługujecie na stałe? Przychody nie są jakieś gigantyczne, nie mówiłem wcześniej o nich, Mhm. ale u ciebie zrobię to pierwszy raz, więc musisz docenić. Plan na przychody na ten rok to jest 300 000, tak? Taki jest plan. Mhm. Jak dla jednoosobowej działalności, którą nadal de facto jestem, bo taka jest forma prawna, to jest już nieźle, bo gdzieś tam to przekroczenie tego progu, wiadomo, 100 000, potem 200 Oczywiście. jest kłopotliwe. Zwłaszcza cieszy mnie, że rok do roku te przychody rosną o 100%, czyli jak sobie weźmiemy do 2 lata wcześniej,
no to było tam gdzieś, nie wiem, 30 000, tak zaczynaliśmy, tak, rocznie, więc naprawdę bardzo niewiele. To wtedy ja byłem w ogóle sam w firmie, więc musiałem wszystko ogarniać. Potem 90, 190. Mam nadzieję, że to gdzieś tam dojdzie do 300. Zobaczymy, jaki będzie ten rok. Pytałeś jeszcze o konferencję, tak? Tak. Na konferencji nie. Ja na konferencji nie zarabiam. Łatwo jest pomyśleć, że się zarobi na konferencji, że się tam zbierze partnerów, się O sprzeda. nie, to ja wiem, że to jest trudne, w sensie oddaję ci tutaj Tak, honor. partnerzy to jedno, a jeszcze No. wiesz, sprzedać 100 biletów, nie? Tak. Łatwo jest założyć, sprzedam 100 bez problemu, a potem się trzeba praktycznie codziennie z tą sprzedażą ją rozkręcać, tak? Czy to na LinkedInie, czy to w innych miejscach. Ja głównie na LinkedInie sprzedawałem swoją konferencję, więc nie było aż tak wiele miejsc styku z nią po prostu, tak? Ona nie była promowana nie wiem, na YouTubie i na Facebooku chociażby. Być może w przyszłości trzeba będzie o takich kanałach pomyśleć. Natomiast jeżeli już o niej mówimy, to w październiku odbędzie się następna edycja konferencji, zlinkowani. Świetna atmosfera, fajni ludzie, ciekawe rozmowy, no i przede wszystkim prelegenci, którzy też dowożą wartość niesamowitą. Także już teraz zapraszam na 10 października do Bydgoszczy. Zapraszamy, podlinkujemy na pewno konferencję, jak się na nią zapisać. Ty traktujesz trochę tą konferencję, jak ja dobrze czytam, żeby po prostu zwiększyć taką społeczność ludzi, która orbituje wokół tego tematu? Tak, jako miejsce spotkań. Miejsce spotkań, bo fajnie jest się spotykać online. Cały czas to robimy, wszyscy się spotykamy, wszyscy mamy spotkania na różnego rodzaju Zoomach, Teamsach i tych innych rzeczach. Natomiast jeszcze lepiej jest się spotkać w realu, bo ta energia jest wtedy zupełnie inna. Dlatego ja do tego zachęcam, żeby nawet jak ktoś nie był w życiu nigdy na podobnym wydarzeniu, żeby przyjechał, niekoniecznie do mnie, może się wybrać gdzie indziej, ale sprawdzić, pogadać, poznać nowych ludzi, zagadać do kogoś, zapytać z jakiej jest branży, co robi, jak się rozwija jego firma, trochę też tam o sobie opowiedzieć, chociaż bez przesady, ale to poznanie nowych ludzi jest fantastyczne, tak, w realu, więc mi to daje energię, tak, na kolejne gdzieś tam miesiące i dlatego polecam wszystkim. Szymon, dlaczego miałbym zaufać Tobie i Twojej ofercie, jeżeli chodzi o budowanie tej marki osobistej? Słowem, jakie jest Twoje UVP, czym Twoja usługa się wyróżnia? Krótka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaję w moich treściach, a zapraszam już, moim zdaniem, niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do Ciebie prośbę, która, jeśli kanał Ci się podoba, pomoże również Tobie. Widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści, a to kluczowe, żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego, jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję Ci, że w zamian za Twoje zaufanie dam z siebie wszystko i dostarczę tyle wartości dla Ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za Twój czas, kłaniam się, wracam gadać. Uczciwość to jest takie, myślę, podstawowe pojęcie wobec klienta, wobec siebie i wobec klienta, że my nie wciskamy kitu, że będzie nie wiadomo jaka sprzedaż, że tutaj 1000 lidów dostarczymy, tak, a 1% będzie, w ogóle do czegoś zdatnych z tego 1000, że nie wiem, że zbudujemy markę osobistą w 1 miesiąc komuś, że on będzie miał jakieś mega zasięgi, no bo żeby zasięgi mieć na LinkedInie, to trzeba generalnie być ciekawym człowiekiem. No taka jest niestety prawda. I trzeba mieć coś do powiedzenia. Dobrze powiedziane. Ale jest wielu takich ciekawych ludzi, którzy mają interesujące rozmowy gdzieś tam w gronie firmowym, czy gdzieś tam małym swoim gronie biznesowym, ale już nie na LinkedInie. Jak ja rozmawiam, na przykład z prezesami, to oni mówią bardzo ciekawe rzeczy do mnie, tak? I tylko ja je słyszę. No to ja wtedy zachęcam. Powiedz to na LinkedIn, napisz to, dlaczego tego nie opowiesz, tak? To jest najlepsza droga, żeby, nie wiem, 1000 osób
przeczytało, co masz do powiedzenia. No to już Mhm. jest chyba tego warte, prawda? A wracając do twojego pytania Mhm. o te nasze wartości, uczciwość i jakość, tak? Dowożenie tej jakości. Ja jestem maniakiem nieustannego poprawiania usług po prostu. Gdzieś tam moi współpracownicy pewnie by potwierdzili, że ja po prostu szukam cały czas nowych dróg usprawniania. Też robię to dla siebie, bo najlepszy klient to stały klient. I dlatego jeżeli ktoś zostaje na 6 miesięcy, czy na rok, czy jeszcze dłużej, to jest i dla mnie najlepiej, i dla niego, bo ta współpraca się zazębia, z każdym miesiącem jest lepsza. I dlatego te usługi muszą być przez nas nieustannie poprawiane, a dodatkowo ja jako właściciel cały czas nabieram takich kompetencji właśnie zarządczych, więc już coraz bardziej odchodzę od tej roli specjalisty, od LinkedIna, a coraz bardziej jestem menedżerem firmy, gdzie zarządzam innymi, ale nadal muszę być na bieżąco z LinkedInem, z marketingiem, więc ja nieustannie jestem na jakichś mentoringach, na konsultacjach, bo to jest moja ulubiona forma przyjmowania wiedzy. Mhm. Nie właśnie kursy, nie szkolenia może nawet, tylko konsultacje, gdzie ja mam drugą osobę, mogę ją zapytać na żywo, co ona sądzi o danym koncepcie, co można w nim poprawić i generalnie co ulepszyć w firmie, żeby ona się rozwijała właśnie zarówno dla mnie, jak i klientów. Więc te moje wszystkie dewizy, które się łączą z taką troską o jakość, myślę, one mogą być potwierdzeniem tej wartości, którą doświadczamy. One mogą być, dostarczamy. One mogą być jej przyczyną tak naprawdę. Mhm. Ja widzę, że ty się tym jarasz, tak? I widzę, że rzeczywiście sprawia ci przyjemność zbieranie informacji o tym i wierzę dzisiaj, patrząc na wiele firm, że takim UVP może być właśnie to dowożenie, bo tak jak pewnie wydaje mi się, że sporo osób się z tym zgodzi, że firmy ładnie deklarują, że coś dowożą, ale coraz mniej daje rzeczywiście tą wartość, o której mówi. Mhm. UVP, no tak, z jednej strony tak, unikalna propozycja wartości, jakość, no fajnie, ale z drugiej strony W wszystko sensie się, dowiezienie tego, nie? dowiezienie oczywiście, Tego, na co się umawiamy. Nie? pewnie, ale też z drugiej strony wszystko się profesjonalizuje, tak? W świecie marketingu, sprzedaży, nawet na YouTubie. Dzisiaj rozmawialiśmy przed nagraniem, jak sprofesjonalizowało się twoje studio, tak? Tak, Ale twoja konkurencja też nie śpi, ona też cały czas ulepsza. oczywiście. 10 lat temu, jakbyśmy się spotkali, to byśmy mieli tutaj pewnie jedną kamerę, tak? I by mikrofon leżał w najlepszym wypadku tutaj na środku stołu Tak. i to by było wszystko. I trochę tak porównam do branży marketingowej. 10 lat temu było mnóstwo firm, agencji, które gdzieś tam próbowały złapać klienta, Mhm. choćby na jakiś tam abonament całoroczny, żeby on im płacił, a potem to już jakoś to będzie. Będziemy mieli z głowy klienta, będzie nam cały rok płacił, a o resztę to niech się martwi. A teraz, no też to wszystko poszło w kierunku profesjonalizacji. Same usługi są bardziej profesjonalne, same konsultacje wyglądają zupełnie inaczej. Już to wszystko jest na innym poziomie, to dowożenie też jest na innym poziomie. No ale okej, z drugiej strony nadal mamy firmy, które nie dość, że nie dowożą w ogóle, to jeszcze, no właśnie, to co mówiłem przed chwilą, gdzie klient mi mówi, że on się zawiódł na agencji, która, no powiedzmy agencji SEO, no Mhm. już dajmy ten przykład. Są też dobre agencje SEO, są świetne, Tak, nie mówię, że istnieją. nie. Są profesjonalne, które znakomicie obsługują klientów, ale są też takie właśnie, które znowu cały rok pobierają, gdzieś tam 2 linki gdzieś wyślą i panie, zrobiliśmy robotę, tak? Więc to dowożenie no nadal jest wartością, bo tak jak ty mówisz, że ja się jaram tym, faktycznie ja się jaram tym też dlatego, że biznes jest moją unikalną szansą na zrobienie w życiu czegoś zupełnie innego, niż normalnie bym miał na to okazję, tak? Mhm. Więc ja mam jedyną szansę w życiu, ja nie mogę jej zmarnować. Ja muszę dowozić, po prostu. Okej. Fajne stwierdzenie. Przypomina mi się Szymon Negacz, który ostatnio właśnie opowiadał o tym, że on nie miał wyjścia, w sensie failure is not an option, tak jak on to nazwał.
Spoko, podoba mi się. Szymon, myśląc o frazie marka osobista, nasuwa mi się fakt, że ludzie czasem trochę się śmieją z tego określenia. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że ta marka osobista została momentami wyniesiona wyżej niż ta wartość, która ma iść za tą marką. To zaczyna się trochę zmieniać prawdopodobnie. Ostatnio właśnie wspomniany Szymon Negacz wypuścił odcinek na YouTube, w którym użył tej frazy w tytule filmu i pozdrawiamy Szymona, zapraszamy też do odcinka z nim. Co ty o tym myślisz? Czy myślałeś o tym na przykład, żeby nie używać frazy marka osobista, tylko na przykład marka ekspercka, bo też się spotkałem z tym ostatnio, że marka osobista to jest zupełnie co innego niż marka ekspercka i teraz pytanie, jak ty o tym w ogóle myślisz o samej tej frazie i o tym, jak to komunikować? Tak, to zacznijmy od tego, właśnie od Szymona, którego też bardzo cenię i pozdrawiam. Mhm. Faktycznie w jego niedawnym wideo ukazało się tam chyba 7 zasad budowy marki osobistej. Chyba czy nawet 5, 11. może No, 11. No nieważne, w każdym ale razie, było ich trochę. Mhm. tak, w każdym razie to są takie zasady uniwersalne, Mhm. które mam wrażenie obowiązują dzisiaj, będą aktualne za 2 lata, za 3 lata, za 5 lat i pewnie za 10 też. Mhm. Więc to są takie zasady, których wszędzie możemy użyć. Ale mówiąc o marce osobistej, mówisz też, że ludzie faktycznie gdzieś tam trochę mają bekę z tego Tak. nieraz, zwłaszcza poza LinkedInem, bo LinkedIn to jest Tak. taka, znowu wracamy, bańka, gdzie ta marka osobista jest swego rodzaju wyznacznikiem sukcesu i wszyscy, Tak, w sumie masz rację. Tam ta fraza nie jest wyśmiewana, no. Mhm. tak, tam wszyscy do niej dążą, Mhm. prawda? Tak. Natomiast jeżeli wyjdziemy poza LinkedIn, no to już jest z tym różnie. Ja myślę, że to wynika z faktu, że markę osobistą właśnie każdy chce budować teraz, dzisiaj, że już jest taki dostęp do różnego rodzaju technologii, mediów, że praktycznie każdy może budować markę osobistą, tak? Weźmie dziewczyna telefon, nagra jak, wiesz, tam gotuje, nie? I od razu dietetyk, prawda? To Tak. chyba ma być uregulowane w ogóle niedługo. Tak? O, dobrze by było. Ta pewnie. specjalizacja. Ktoś inny, nie wiem, napisze 3 artykuły i od razu specjalista od SEO, tak? Albo od jeszcze czegoś innego. Albo w drugą stronę. Ktoś odniósł duży sukces, jest prezesem, ma setki milionów złotych na koncie, ale trochę mu się nudzi już z tymi milionami, nie wie co zrobić. No to on wtedy też zaczyna budować markę osobistą. Okej, skoro doszliśmy do marki osobistej Szymona, jak byś podsumował? Dobra, zła, można lepiej? Chodzi mi o Szymona Negacza. O. Okej, bo miałem wątpliwości przez chwilę. Wiesz co? Ja tutaj nie mam takich rad, które mógłbym udzielić Szymonowi. Mhm. Chociaż wydaje mi się, Nie, że bardziej Szymon... chodzi mi o to, jakbyś miał ocenić z boku, czy to jest dobry wzorzec, żeby spróbować zobaczyć, jak to się robi dobrze. Czy masz jakieś inne też przykłady? Mhm. To rozdzielmy dwie rzeczy, bo czy to jest dobry wzorzec? Czy to jest dobry wzorzec? Oczywiście, że tak, bo Mhm. warto na pewno nie kopiować Szymona, nie próbować naśladować tego, co robi 1 do 1, ale gdzieś tam się inspirować i wyciągać poszczególne elementy z jego życia, z jego stylu komunikacji, gdzie to wszystko jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jak nawet dykcja, sam głos, sposób emisji, no to wszyscy znamy, tak? Tak. Ale również jeżeli chodzi o przekazywanie tej wiedzy w taki przystępny sposób. Szymon jest osobą, którą na pewno chce się obserwować i do której się ciągnie po prostu, bo z nim każdy chce porozmawiać. Dzięki temu, jaką markę zbudował. To, że właśnie ludzie uznają, że te duże marki, takie masywne marki osobiste mają przeważnie rację, czy to może wpływać na to, że oni trochę bezkrytycznie też patrzą później na swoją analizę i mogą się mylić, ale głoszą pewne prawdy, z którymi
które nie są prawdziwe, o, może tak? Być może jest tak, ale pewnie mają od tego ludzi, którzy zmieniają to zdanie, tak? Mhm, Ważne, żeby się otoczyć ludźmi, którzy nie będą tylko potakiwać, którzy nie będą tylko poklepywać po plecach, tylko którzy też czasem powiedzą, mylisz się, tak? mhm, Nie masz racji. Zmień to, rób inaczej. Nawet sam Szymon często pyta swoich właśnie widzów na Instagramie, co by mógł robić lepiej, tak? Nie wiem, jakie on dostaje odpowiedzi, ale pewnie dostaje. mhm. Więc to No, już samo wiele mówi, że nadal trzeba, nawet w sytuacji, kiedy już ma się tą markę osobistą, ekspercką, jakkolwiek ją nazwiemy, cały czas trzeba raz uważać na to, co się robi, a dwa dalej gdzieś tam szukać feedbacku, tak, wśród mhm, innych. mhm. Jasne. Tutaj absolutnie też właśnie, żeby nie było, że skupiamy się na jednej osobie, żeby o jego marce rozmawiać, tylko to jest taki przykład, który wszyscy ludzie znają, nie? Mhm. Więc dlatego łatwiej go przytoczyć. Okej. Wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, bo spotkałem się z takim określeniem, że marka osobista i marka eksperta to dwie różne rzeczy i trochę zacząłem wtedy postrzegać markę osobistą jako takiego trochę, nie wiem, celebrytę, a markę eksperta jako kogoś, kto jest uznawany za jakiś właśnie ultraautorytet w danej konkretnej dziedzinie. Tak jak powiedziałeś, ktoś, nie wiem, zaczyna gotować, robi 3 posty i nagle jest dietetykiem, tak? I teraz pytanie, jak ty na to patrzysz? Czy, nie wiem, czy zagłębianie się w jakiś temat i pokazywanie siebie ekspertem e, to jest coś innego niż budowanie marki osobistej? Mhm. Markę eksperta, inaczej, markę osobistą budują zasięgi, Mhm, a markę eksperta potwierdzają klienci, tak? Potwierdzają ludzie, z okej. którymi się znamy na co dzień, który, którzy mieli okazję skorzystać z naszych usług. Ja tak na to patrzę. Mhm, super, I fajny dlatego framework. ja mam ponad 50 rekomendacji na LinkedInie, dlatego że dbam o to, żeby mieć te rekomendacje, że ludzie, którzy na przykład ze mną współpracowali, oni są w stanie pod swoim nazwiskiem napisać, że ta współpraca była ok, tak? Mhm, Tak, w dużym skrócie mówiąc. I to jest marka eksperta, kiedy inni potwierdzają, że ty jesteś ekspertem, a nie tylko ty sobie nagłówek taki ustawisz, tak? tak, Bo to jeszcze nic nie znaczy. tak, mam wrażenie, że ekspert nie powinien mówić, że jest ekspertem, tak? Tylko tak jak mówisz, ludzie powinni to ocenić. Super, fajny framework. Mm, dobra, to czym w takim razie jest marka osobista? Jak byś to określił? Mhm. Marka osobista jest sposobem wyrażania siebie, swoich myśli, pokazywania swojej eksperckości w różnego rodzaju właśnie mediach, środkach przekazu. No i możemy mieć takie wrażenie, że im większe zasięgi, tym większa marka osobista, co nie musi być wcale Mhm, prawdą, ale zazwyczaj tak jest, tak? Markę osobistą mają dzisiaj dziennikarze sportowi, markę osobistą mają trenerzy LinkedIna, specjaliści od marketingu, więc każdy może mieć markę osobistą, ale musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ona jest mu potrzebna rzeczywiście w pracy, w tym, co robi. mhm. E, Czy da się w takim razie budować markę osobistą bez jakiegoś sukcesu biznesowego? To jest prawdopodobnie problem wielu ludzi. Pytanie, czy to robić, czy właśnie, nie wiem, budować markę osobistą równolegle, jak buduje się biznes? Mhm. Jak to zrobić dobrze, tak? No bo kurczę, na twoim przykładzie można powiedzieć, że da się to zrobić praktycznie od początku budując biznes, no bo technicznie zacząłeś zajmować się LinkedInem, budowaniem marki osobistej, stałeś się w tym swego rodzaju ekspertem i na tym wyrósł twój biznes. E, Czyli idąc tym przykładem, czy to jest dobre myślenie, żeby właśnie w ten sposób na to patrzeć? To jest taka dokumentacja, prawda? Mhm, Trochę. Dokumentowanie swoich osiągnięć poprzez posty w mediach społecznościowych, równocześnie dzielenie się wiedzą, bo nawet jeżeli ktoś zaczyna,
to może trafiać do osób, które też zaczynają. I one wtedy nie potrzebują jakiejś mega eksperckiej wiedzy. One wtedy wymagają podstaw, tak? Wymagają tego, co jest najważniejsze na początku. Więc tutaj takie dokumentowanie, wsparcie praktyka, który już to robi, który trochę tam więcej osiągnął, ale jeszcze ma długą drogę przed sobą, może być przydatny. Dlaczego nie? Bo nie musimy od razu trafiać do największych korporacji. Częsty błąd w ogóle ludzi, że chcą od razu sprzedawać do korpo, a nie przemyślą, że korporacja nie kupi od no-name'a, nie kupi od kogoś, kto dopiero zaczyna, więc oni powinni się najpierw kierować do ludzi na innym poziomie swojego biznesu, nawet jeżeli zaczynają. No jakoś zacząć trzeba, tak? Ciężko jest, to są oczywiście przypadki, kiedy budujemy firmę w innej branży i wtedy markę osobistą, tak? Nie wiem, na przykład firmę produkcyjną, później jest dopiero marka osobista. Ale zazwyczaj, nie oszukujmy się, no jednak jest to trochę fake it till you make it, tak? No, chyba tak, no. Chociaż ja też znam ludzi z doświadczeniem, którzy mają, 10-20-letnie doświadczenie w marketingu i później weszli na LinkedIna i też swoje doświadczenie wykorzystują, więc to nie jest reguła też. Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz do mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie, wracam gadać. Przejdźmy w takim razie do takich trochę technicznych konkretów. Gdybyś miał wytłumaczyć mi, jak skutecznie buduje się markę osobistą, to od czego trzeba by zacząć? No przede wszystkim od planu na tę markę, czyli co chcę mówić innym, o czym chcę mówić, no i jaki to ma cel wywołać, tak? Czy ja chcę, nie wiem, znaleźć pracę, czy ja chcę mieć lepszą pracę za pół roku na przykład, czy ja chcę sprzedawać produkty, czy ja chcę właśnie być ekspertem w jakiejś konkretnej branży i potem sprzedawać produkty, czy jestem już właśnie prezesem na przykład firmy i teraz chcę dalej pokazywać właśnie moją firmę, czy moją osobę, w zależności od celu, jakim może być właśnie employer branding, czy też sprzedaż, czy inny cel, jaki sobie gdzieś tam postawimy. Ten cel, myślę, jest najważniejszy. No i później strategię treści, tak? Czyli to, o czym chcę pisać, zrobić sobie taki chociaż na miesiąc do przodu spis tych najważniejszych tematów, w których chcę się publikować, no a następnie przejść do konkretów, czyli przejść już do pisania postów. I to jest tak, że namawiałbyś do tego, żeby pisać w momencie, w którym czujemy się już gotowi, piszemy sobie posty i co? I sprawdzamy, jak one rezonują z ludźmi. W ogóle czy robić sobie właśnie taką pętlę sprzężenia zwrotnego i na co patrzeć? Przede wszystkim nie przejmować się zanadto zasięgami, zwłaszcza na początku. No bo wtedy one będą słabe, tak? Będą, nie wiem, na LinkedIn to może być, w zależności od innych mediów, ale tutaj skupiamy się na LinkedInie, może to być, nie wiem, 200-300 wyświetleń, tak? No niewiele, prawda, na początku. No ale jak jest sieć kontaktów niewielka, to też te zasięgi nie będą ogromne. No i pewnie reakcji też nie będzie zbyt dużo, bo jednak ludzie dopiero muszą się zapoznać z naszymi treściami, więc to nie będzie tak, że my od razu będziemy mieli jakiś tam 1 milion lajków, ale to będzie stopniowy proces. Dlatego na początek nie zwracać aż tak bardzo uwagę, bo pierwsi tacy stali czytelnicy, powiedzmy, oni się pojawią po miesiącu, po 2, ale jeżeli już zalajkują ten jeden post,
kolejny, to algorytm im będzie podsyłał następne. Dlatego oni będą nasze posty widzieć, będą się zgadzać z tymi treściami, które piszemy. Też warto zachęcać do komentowania, do nawiązywania dyskusji w komentarzach, bo reakcje to nie tylko lajki i o tym warto pamiętać, żeby z tymi ludźmi rozmawiać po prostu Mhm. w komentarzach. Tak jak my dzisiaj sobie rozmawiamy, tak przenieść to na grunt LinkedIna i tam pisać do tych ludzi również w komentarzach, również w wiadomościach prywatnych. To jest też budowanie marki osobistej, o tym sporo ludzi zapomina. Myślą, że sobie wstawią jeden post raz na tydzień, zamkną LinkedIna, tam spędzą na nim, nie wiem, 14 minut dziennie i koniec, tak? Mhm. No tak, to będzie ciężko tą markę zbudować. Okej. Czy masz jakieś takie właśnie rady na totalnie pierwsze stadium? Ja spotkałem się ostatnio z taką metodą, radą, że jak masz mniej niż 1000 obserwujących, to nie pisz swoich postów, to znaczy pisz je też, ale nie skupiaj się na tym, tylko skupiaj się na tym, żeby merytorycznie odpowiadać pod postami innych ludzi, którzy mają już zasięgi. Mhm. I stwierdziłem, wow, to może rzeczywiście działać. Czy masz jeszcze inne tego typu rady właśnie na sam początek? No, pisanie komentarzy jest świetne, bo ono raz daje ci to, że jesteś widoczny, czyli komentujesz posty innych, inni cię widzą na LinkedIn, tak? Automatycznie, zwłaszcza jak komentujesz posty takich bardziej znanych osób, no to wtedy jesteś bardziej widoczny. Ale nie musisz komentować tylko znanych osób. Możesz komentować posty w swojej niszy, gdzie masz niszę na przykład marketingową i w niej komentujesz, tak? Albo Okej. jakąś inną, produkcyjną. To są w ogóle małe nisze, ale one są przecież na LinkedInie, tak? Mhm. I komentujesz u tych ludzi, pokazujesz swoją eksperckość. I wtedy dopiero nawiązujesz relacje nie z tymi influencerami LinkedIna, tymi, wiesz, największymi, którzy tam mają Tak. milionowe zasięgi, tylko z ludźmi podobnymi do ciebie, z którymi możesz zrobić biznes. A jeżeli o to na początek chodzi, jeżeli o to walczymy, no to nie ma przecież lepszej drogi niż takie właśnie nawiązywanie relacji. Więc komentowanie super. Ja bym jeszcze dodał zbudowanie sieci, bo oczywiście można nie zapraszać nikogo do sieci, tylko liczyć na to, że inni nas będą obserwować. Mhm. No ale wtedy naprawdę muszą być mega ciekawe treści, regularne, wartościowe. Musi być tam ten storytelling, czyli to opowiadanie historii. Musisz być, znowu wracamy do tego, co na początku, ciekawym, bardzo ciekawym człowiekiem, żeby mieć od samego początku widownię taką organiczną. Ale można to zrobić w inny sposób. Można zapraszać ludzi do sieci kontaktów. Mhm. I taka moja rada, jaką ja daję innym, to jest podzielić sobie sieć kontaktów na dwie grupy. Jedna grupa to są potencjalni klienci, a drugą to są komentujący. Gdzieś tam aktywni ludzie na LinkedInie, którzy zawsze ci skomentują. Czy to będzie sobota, niedziela, oni zawsze są gotowi do tego, żeby ci dać komentarz, poszerzyć tym samym wartość twojego posta i jego zasięg. Okej. Więc podzielenie na takie dwie grupy. Klienci, komentujący i już. Spoko, rzeczywiście dobry sposób i rzeczywiście ma to sens. Dobra, powiedziałeś o tym, że warto nie iść w te największe zasięgowe kanały tylko w jakąś niszę. Właśnie, jak szeroko mówić? Do jak szerokiej publiki publikować treści? Czy znaleźć sobie ultra niszę i do niej pisać? Bo ja intuicyjnie wierzę w to, że im mniejsza nisza, tym głębiej można z nią nabrać więź i rzeczywiście tym szybciej można zrobić deal, tak jak ty w tym przypadku przeszedłeś już do kasy od razu. To, Jak to ja. to w takim razie właśnie jak szeroko tą komunikację planować? No faktycznie małe sieci kontaktów też mogą być efektywne. Taka sieć kontaktów 600 osób, tak? Ale myślę, że te małe nisze, właśnie, one się sprawdzają w takich branżach, których nie ma zbyt wiele na LinkedIn. Na przykład produkcja, teoretycznie duża branża, ale czy tam ci pracownicy produkcyjni coś piszą? No niewiele, prawda? Czy prezesi coś piszą? No tak średnio bym powiedział. Więc co by tutaj w takiej niszy można budować tę komunikację faktycznie do mniejszej ilości osób, jakiejś tam
mniejszej liczby osób, jakiejś tam grupy docelowej, którą sobie wybierzemy, tak? Natomiast jeśli chodzi o takie, branże typowo, które są znane z tego, że są znane, czyli niech to będzie ten marketing, no to tam takie porady gdzieś tam albo bardziej ogólne, albo takie na czasie, czyli na przykład teraz mamy sztuczną inteligencję, więc każdy, kto dobrze pisze o sztucznej inteligencji, jest w stanie się szybko wybić na LinkedIn. No, czy to jest mała nisza? No nie, to już jest większa, prawda? Bo wszyscy się już tym interesujemy. Ty się interesujesz, ja się zainteresuję, każdy się zainteresuje, komu ta tylko sztuczna inteligencja jest w stanie w jakiś sposób pomóc. Więc tutaj im większa nasza nisza, tym myślę takie ogólne treści się lepiej przyjmą. A specjalistyczne, no to wiadomo, w tych wąskich branżach. Czy istnieją jakieś różnice, Twoim zdaniem, w budowaniu brandu jako marki firmy i brandu osobistego? No, generalnie to na LinkedIn różnica jest taka, że nadal wiele ludzi myśli, że założy sobie stronę firmową i jakoś to będzie, tak? Będziemy tam wstawiać posty i samo się będzie sprzedawać. No niestety, nie dość, że się nie będzie sprzedawać, to jeszcze te zasięgi będą średnie, bo LinkedIn nie promuje tak stron firmowych jak marek osobistych. I z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Mamy teraz połowę 2024 roku, być może to za 2-3 lata się zmieni, ale nie sądzę. Myślę, że nadal będzie to portal ludzi przede wszystkim, a nie firm. Więc tutaj zacząłbym od tego, że firmowe konto oczywiście może być, powinno być nawet, powinno być aktualizowane, powinny tam być posty raz w tygodniu czy 2 razy w tygodniu, ale czy całą parę tutaj wkładać w prowadzenie profilu firmowego, no to nie, bo to wiadomo, para pójdzie w gwizdek. Lepiej zainwestować w profil prywatny i tam umieszczać te najbardziej takie wartościowe treści, takie mięsiste, które przyciągną do nas obserwujących, no bo wcześniej czy później oni trafią do naszej firmy, tak? Tak, zgadzam się. Czy myślisz, że właśnie, bo powiedziałeś firma, produkt, człowiek, czy budowanie marki osobistej nie jest trochę takim uproduktawianiem ludzi, siebie? Trochę jest w celu osiągnięcia korzyści, tak? Okej. Ale no wszyscy po to żyjemy i wszyscy po to pracujemy, żeby mieć te namacalne korzyści. Żyjemy w takich Ty czasach, się nie czujesz, że to jest nic złego, tak? Tak, ja nie myślę, że to jest złe. Żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, tak? 100 lat temu ludzie żyli inaczej, 50 lat temu żyli inaczej, ale to nie znaczy, że my teraz żyjemy gorzej, tak? Żyjemy po prostu inaczej, mamy dostęp do różnych technologii, tak jak wcześniej mówiliśmy, można sobie na ulicy wyciągnąć telefon, nakręcić rolkę i nie wiem, zrobić 100 000 wyświetleń albo sprzedać jakiś produkt, coś innego, tak? Więc tutaj wszyscy jesteśmy w tej grze, co nie znaczy, że jak ktoś nie chce, to musi, tak? Bo nic na siłę. Ostatnio słyszałem fajne zdanie, że ludzie starają się być bardziej jak korporacje, a korporacje bardziej jak ludzie. Czy właśnie myślisz, że taka komunikacja polegająca na tym, że komunikujemy swoją eksperckość, ale też bardziej to, w co wierzymy, po to, żeby poszli za nami ludzie właśnie, którzy wierzą w podobne rzeczy, czy to jest lepszy kierunek niż po prostu tylko techniczne traktowanie swojej wiedzy? Wartości, tak? Mówimy o wartościach i ja akurat nie jestem może ekspertem od pokoleń, od wymiany międzypokoleniowej, tego typu rzeczy, no ale mamy teraz pokolenie Z, które się kieruje zupełnie innymi wartościami, tak, niż wcześniejsze pokolenia i dla nich oni będą siłą rzeczy wkraczać na rynek pracy raz i będą siłą rzeczy siłą nabywczą, więc będą kupować produkty. I dlatego ta komunikacja też się musi zmieniać, już do zetek musi być inna, bo zetki mają inne wartości i tak jak zauważyłeś, od kilku, nie wiem, 5-6 lat ten trend się zmienia już w stronę takiego bardziej ludzkiego podejścia, już marki nie chcą być takie
super oficjalne, już bardziej przechodzą na ty ze swoim odbiorcą, a z drugiej strony też pokazują te wartości swoje. Mhm. Okej. Czy jesteś w stanie wymienić tak z głowy jakieś topowe polskie profile, które warto śledzić, żeby po prostu obserwować, jak to robić dobrze? Ja tutaj od siebie wymienię na przykład Macieja Lewińskiego, który widziałem, że ostatnio bardzo fajne treści, bardzo wartościowe publikuje. Szymon Szcześniak, ale to raczej mało kto będzie umiał powtórzyć, bo to, co chłopaki zrobili tam z hejterami. Łukasz Kosuniak, Franka Georgiewa oczywiście, ciebie, tak, też bym wymieniał. I widziałem, że twój profil bardzo fajnie rośnie i bardzo fajnie się niesie. Czy rekomendowałbyś kogoś jeszcze spoza tych, co wymieniłem? Ja też nie mam jakiegoś dużego poglądu, tak sobie rzuciłem z kilku takich, których ja widzę gdzieś w swojej bańce. Mhm. Muszę się zastanowić nad tym. Jasne. Mhm. Czy tutaj w marketingu? No pewnie takie ogólne profile, prawda, które mi gdzieś tam służą. Jeszcze chwila. Pomyślę sobie tych influencerów wszystkich. Jak też nie przychodzą ci do głowy, to wiesz, nie ma musu, żebyśmy kogoś tutaj wymieniali. Mhm. To wiesz, ja tak rzuciłem, rzeczywiście z głowy ciężko Mhm. pewnie sobie kogoś podrzucić. Dobra, nie, jedziemy Mhm. z tematem. No, jeżeli mówimy o wartościach, to ja wymieniłbym na pewno Marcina Banaszkiewicza, który jest moją konkurencją, Okej. ale też jest moją przyjazną konkurencją, więc my siebie polecamy nawzajem i tutaj mogę Marcina polecić nie tylko jeśli chodzi o LinkedIn, ale także aktywizację osób z niepełnosprawnościami, Mhm. gdzie Marcin organizuje raz w roku imprezę pod tytułem Szczyt H2H, która polega na tym, że osoby z niepełnosprawnościami są zabierane na Śnieżkę, tak? Na Śnieżkę, na którą nie miałyby w normalnym przypadku szansy wejść, tak? Mhm. Szansy po prostu się dostać. Ja byłem wśród tych osób w poprzednim roku, więc to jest, myślę, genialne, co Marcin robi, pokazując, że te osoby z niepełnosprawnościami również są dobrymi pracownikami i są przedsiębiorcami, tak jak w moim wypadku, pokazując ich taką normalną, myślę, stronę, normalną twarz, taką, jaką chcemy widzieć. Więc to na pewno Marcin jest taką osobą. No, Szymon Negacz, który nam się tutaj przewija w rozmowie, zresztą Mhm. słusznie jego profil jest chyba 40 000 obserwujących posiada, więc niesamowite też ludzie od Szymona z Wise Group również publikują wartościowe treści. Jest firma Sherby, która dostarcza treści dla korporacji z kolei, tam Bartek Ziemiański, Marcin Sokołowski, Karol Stróż, no można by tak wymieniać wiele, ja tutaj nie chcę pominąć żadnej kolegi Tak, albo koleżanki, właśnie. bo no ale faktycznie mamy wielu ekspertów LinkedIna, którzy fajne treści publikują, a jeśli chodzi o te marki osobiste, biznesowe bardziej, o których Mhm. też mówiliśmy, no to pewnie wielu twoich widzów, słuchaczy wie, że Rafał Brzoska na przykład ma konto na LinkedIn. Tak. Duże konto I faktycznie. jest aktywny. Jest aktywny, publikuje takie autentyczne w sumie posty, które dużo mówią o jego życiu, o jego działalności, o jego wartościach. Macie Orłoś, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, tak? Więc są ludzie tutaj, którzy gdzieś tam z telewizji się nawet znaleźli na LinkedInie, ale stwierdzili, że to jest takie miejsce, w którym warto po prostu być. I to jest, myślę, taki też dowód na to, że ten LinkedIn się rozwija w różne strony, tak? Tak, zgadzam się. Okej. Szymon, często zaczynając przygodę, tworząc content, spotykamy się z
mocno nieprzychylnymi, wręcz jakimiś hejterskimi komentarzami. Na LinkedInie jest tego mniej, tak jak powiedziałeś. Pytanie, czy w ogóle ty się z tym problemem stykasz? Czy miałbyś jakieś dobre rady dla ludzi, którzy właśnie widzą, dla ludzi, którzy doświadczają tego, że ktoś hejtuje ich posty? Czy to jest jednak temat, który trochę cię omija z racji tego, że większość czasu spędzasz na LinkedInie, na którym to zjawisko, tak jak mówiliśmy, jest albo jest takie pasywne trochę, tak je nazwijmy, nie wprost. Mhm. Być może mój profil omija, ale innych tam też nie omija czasami, więc było kiedyś takie powiedzenie nie karmić trolla, prawda? Okay. Więc ja bym to zastosował również do LinkedIna, że nie zawsze tym ludziom po prostu warto odpowiadać, bo oni się wtedy jeszcze bardziej nakręcają, to raz. Dwa, gdzieś tam zasięgi robią tym swoim komentarzom nieprzychylnym, tak? Inni to widzą. Moim zdaniem, jak jest taka, gównoburza, to po co się w nią wdawać. Ale to jest moja opinia, bo też słyszałem takie, żeby właśnie dyskutować z hejterami, bo wtedy są wyższe zasięgi postów. Ale ja nie stosuję. Ale to jest ryzykowne, tak mi się też wydaje. Okej, narzędziówka. Z jakich narzędzi twoim zdaniem dobrze korzystać przy budowaniu takiej marki? Na jakim etapie na przykład kupić LinkedIn Premium, Sales Navigator, czy jakieś inne narzędzia też byś polecał? No to LinkedIn Premium na pewno wtedy, kiedy się zapoznamy z tym podstawowym LinkedInem, to po pierwsze, a nie, że od razu kupujemy Premium, bo wtedy z doświadczenia różnych osób wiem, że kupuje się tego LinkedIna, płaci się za to Premium i nic się z tego nie ma, bo nawet się tam nie zajrzy w ten Sales Navigator, który jest dodatkowo płatny. A w sytuacji, kiedy najpierw opanujemy tę bezpłatną wyszukiwarkę, później już na tym LinkedIn coś zaczniemy robić, no to wtedy można zapłacić też za premium. Zwłaszcza, że premium umożliwia nieograniczone wyszukiwanie osób. To jest bardzo ważne, bo w darmowej wersji jest limit wyszukiwania, kilka wyszukań, no i niestety LinkedIn nam to ogranicza, stwierdza, że więcej nie będzie, przynajmniej nie w tym miesiącu, dlatego warto też to premium wtedy jednak mieć, jeżeli dużo wyszukujemy ludzi. Czyli jak dojdziemy do ściany i już czujemy, że nie przynosi nam to wystarczających korzyści, no to po prostu przechodzimy wyżej, tak? Tak parafrazując. Tak, albo jak mamy szkolenie, odbyliśmy już szkolenie właśnie z Sales Navigator i czujemy, że jesteśmy w stanie to narzędzie, które jest taką zaawansowaną wyszukiwarką, wykorzystać gdzieś dalej, wtedy można przejść faktycznie na premium, jeżeli już będziemy tego pewni, tak? Że jest w firmie, czy w jednoosobowej firmie ktoś, kto to pociągnie i będzie w stanie z tego Sales Navigatora naprawdę korzystać. Spoko. Czy polecasz zmienić sobie konto na LinkedInie na konto twórcy? Ja jak to odkryłem, to po prostu zobaczyłem, że kurczę, to jest bardzo proste, a daje dostęp do analityki i chyba polecałbym każdemu, ale może masz jakieś inne podejście do tego. Ja polecam, ponieważ tak jak mówisz właśnie, nie dość, że odkrywa nam analitykę, to jeszcze profil zaczyna wyglądać trochę inaczej. Tak. Można tam podlinkować coś, nie? Tak, to jest świetne, bo można różne linki do stron zewnętrznych także umieścić, więc jak najbardziej to jest przydatna rzecz. Słyszałem, że gdzieś obniża zasięgi, ale moim zdaniem to nie jest prawda. Poza tym LinkedIn planuje, żeby profil twórcy w najbliższych miesiącach był już standardowy na LinkedInie, czyli żeby wszyscy mieli profil twórcy. Bo widocznie uznali, że ta opcja jest na tyle dobra, że warto ją dać wszystkim. W sumie nie ma minusów właśnie, ja próbuję znaleźć je, ale nie czuję. Tak, no trochę tam faktycznie profil wygląda inaczej, trzeba się przyzwyczaić do nowego designu, no ale większych minusów nie widzę. Dobra, Szymon, powiedz mi, jaka jest twoja misja w tym, co robisz? Czy masz jakiś taki wyższy cel? Bo wspomniałeś o tym, że ty to postrzegasz jako taką jedyną szansę do tego, żeby rzeczywiście rozwinąć coś, na co nie miałbyś inaczej szansy? Tak to dobrze zrozumiałem? Pewnie tak, bo jak sobie myślałem kilkanaście lat temu, co ja mogę robić, właściwie nie myślałem. Właściwie to była taka naturalna dla mnie droga, bo ja już wiedziałem, że ja nie dostanę żadnej normalnej, powiedzmy, pracy,
I ten biznes był takim dla mnie sposobem na życie. Mhm. Takie trochę przedłużenie gier komputerowych, bo kiedyś dużo grałem w gry. Okej. Były to gry zazwyczaj logiczne albo strategiczne, albo gdzieś tam ekonomiczne, więc jak tutaj przechodzimy do biznesu, no to w sumie się pokrywa, więc to u mnie było takie naturalne. Nawet teraz gdzieś kiedyś przeczytałem, że biznes to najpiękniejsza gra na świecie i się z tym zgadzam całkowicie. Jeśli chodzi o tą moją misję, to moją szansę, może najpierw, no to faktycznie biznes był taką drogą, która wydawała się dla mnie najlepsza w wieku gdzieś tam 20-22 lat, tak? Mhm. Ja wiedziałem, że muszę to wykorzystać, pomimo że otoczenie mi gdzieś tam mówiło, że ja nie muszę pracować, że ja i tak gdzieś tam, nie wiem, w domu mogę siedzieć, nic nie robić i tak dalej, to ja się uparłem, tak? Ja się uparłem, że po prostu muszę być przedsiębiorcą, bo to jest moja droga życiowa i to jest mój gdzieś tam sens życia, tak? Mhm. Co bym robił innego w sytuacji, kiedy nie bym był przedsiębiorcą? Pewnie dalej bym grał w grę, tak? Mhm. Więc to była dla mnie szansa faktycznie. Jeśli chodzi o misję, no to na pewno jest inspirowanie, bo nawet nie muszę dużo o tym mówić. Ja nie jestem osobą, która bardzo dużo mówi o niepełnosprawności. Są lepsi, którzy lepiej to robią, tak, ode mnie. Natomiast już to, że trochę inaczej wyglądam, ludzie, którzy widzą mnie gdzieś tam, czy to w wywiadach na YouTubie, czy w moich postach, gdzie też coraz częściej się pokazuje po prostu na wózku, to ludzie są w stanie zobaczyć, oswoić tą niepełnosprawność, tak? I oni już są z nią oswojeni, zanim jeszcze się ze mną spotkają. To jest fajne. Okej. To jest taka moja korzyść prywatna, a korzyść ogólna jest taka, że ja inspiruję, tak? Niezależnie jakby to górnolotnie nie brzmiało, no to taka jest prawda, że ja już samą swoją osobą gdzieś tam pokazuję, że można i dostaję bardzo dużo takich komentarzy, że Szymon, ty to właśnie byś mógł leżeć, nic nie robić, mi to by się nie chciało na twoim miejscu, a dla ciebie to szacun, bo ty potrafisz, ty robisz, ty jeździsz, ty się pokazujesz, ty udzielasz wywiadów i tak dalej, tak? Ty prowadzisz firmę, ty zarabiasz. I to jest samo w sobie już inspiracją i niech ta misja idzie w świat. No, jest to pozytywne, tak. Absolutnie potwierdzam to, że inspirujesz, bo ja też to czuję, nie? Jak myślę o tobie. Szymon, kim ty jesteś? Kim tak naprawdę się czujesz? Nie chodzi mi o zawód, oczywiście, tylko chodzi mi o to, kim ty się czujesz jako człowiek. Ciekawe pytanie, nie myślałem tak nigdy o tym, ale zmuszasz tutaj do refleksji. Tak. Na pewno najpierw powiem, kim się nie czuję, znaczy kim się nie czuję, bo kim nie jestem, to nie do końca, ale nie czuję się na pierwszym miejscu osobą niepełnosprawną i nigdy nie lubiłem, jak tak mnie określają, nie wiem, inni, tak? Powiedzmy inni, gdzie na pierwszym miejscu jest to stawiane, bo definiować człowieka można na różny sposób i nie musi być to od razu stan zdrowia czy kondycja fizyczna, więc jest duża grupa niepełnosprawnych. Ja nie mam nic do niepełnosprawnych. Ja sam znam osoby niepełnosprawne, które są fantastyczne i też realizują swoje pasje, marzenia, ale jest duża grupa osób niepełnosprawnych roszczeniowa, tak? Która tylko myśli o zasiłkach, jak tylko by dostać wyższy zasiłek, gdzie tam jeszcze złożyć wniosek, taki czy taki papier, taki czy taki dokument, tutaj pretensje do tego czy innego rządu, że za mało i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym się nie chciał z tą grupą identyfikować. Ja się jeśli już, to identyfikuję się z osobami z niepełnosprawnościami, które znam z LinkedIna i to są fantastyczne osoby, które no właśnie były na Śnieżce ostatnio, które też realizują marzenia, jeżdżą po Polsce, udzielają wywiadów, są zapraszane, tak? I takich niepełnosprawnych ja chcę widzieć, ja chcę spotykać i też zachęcam wszystkich, żeby takimi się stać, jeżeli ktoś nas słucha, kto ma podobne dylematy do moich. A wracając do twojego trudnego pytania,
kim jestem, no to mimo wszystko lubię o sobie mówić, że jestem przedsiębiorcą. I tak się czujesz, super. Mam wrażenie, że ty właśnie odwróciłeś dzięki swoim wyborom, czynom, tego co dokonałeś, odwróciłeś właśnie paradygmat i nie pozwoliłeś temu, żeby choroba cię definiowała, co jest z jednej strony inspirujące i zajebiste, bo trochę by tak było, mam wrażenie, że w momencie, w którym byś właśnie, tak jak mówisz, nic z tym nie zrobił, po prostu byś brał zasiłek i byś leżał, no to kurczę, mimochodem trochę właśnie wtedy pozwoliłbyś na to, żeby ta choroba cię zdefiniowała, nie? Ja tak to widzę. Okej. Czy mógłbyś mi przybliżyć swoją perspektywę? W sensie związaną z twoją chorobą. Bo ja mam wrażenie, tak jak rozmawiałem trochę z Łukaszem Gongałą, on zrobił podwójnego Ironmana. Ja mam wrażenie, że ty jesteś takim człowiekiem, który, kurczę, codziennie robi podwójnego Ironmana i jest to wymagające, tak? Czy możesz to potwierdzić? Czy możesz przybliżyć perspektywę osobie właśnie, no, która nie ma problemów fizycznych ze zdrowiem? Jak to jest? Wiem, że też nie masz porównania, ale wydaje mi się, że myślałeś o tym wielokrotnie. Ja bym przynajmniej myślał. Nie? Pewnie. A ja myślę o tym trochę w inny sposób. Bo ja lubię właśnie o sobie mówić, że ja po prostu, albo inaczej, ja tylko nie chodzę, tak? I to jest moja jedyna właściwie, wiesz, ułomność. No okej, wyglądam trochę inaczej, mam tam krótsze ręce, nogi, wiadomo. Ale jeśli chodzi o takie poruszanie się, no właśnie, to jest ten brak możliwości chodzenia. No ale mam na szczęście mojego wspaniałego tatę, który jest dzisiaj z nami i mi pomaga w każdej sytuacji. I dzięki temu ja się czuję prawie jak pełnosprawna osoba, tak? W domu mam tam różne wózki inwalidzkie, mam wózek elektryczny, którym sobie jeżdżę dookoła domu i tam relaksuję się w ten sposób. Więc to nie jest aż takie uciążliwe na co dzień. Ja tak o tym myślę, dlatego że do różnych sytuacji się przyzwyczajamy. Jak ktoś, wiesz, miał takie nieszczęście, że stracił, nie wiem, rękę czy nogę, to jest też straszna tragedia, ale on też się przyzwyczaja po nie wiem, roku, 2, 5, 10, 15 latach, tak? I myślimy o takiej osobie, że jest biedna, że ma ciężko i współczujemy, a ona sobie żyje po prostu, tak? Normalnie. I ja też o sobie lubię tak myśleć. I jak się czuję na co dzień? Pewnie tutaj byś chciał uzyskać tą odpowiedź. Czuję się dobrze, tak? Na przykład 1,5 roku temu miałem problemy z żołądkiem, a problemy z żołądkiem to jest cały organizm w ogóle zepsuty, bo nic nie działa. Też to jelita do tego dochodzą. Mgła mózgowa się pojawia. No w ogóle dla przedsiębiorcy straszne. I walczyłem z tym tak pół roku, zanim to doszło do normalnego stanu ponownie. I to było straszne, tak? Że ja się nie mogę skupić, że ja nie mam energii, że ja się męczę bardzo szybko. To były problemy, z którymi ja się zmagałem, tak? A w momencie, w którym ja się czuję dobrze, to wszystko jest okej. Ja mogę przyjechać do Warszawy, chociaż mam 350 kilometrów, bo mieszkam na wsi, tak w ogóle, nie wstydzę się tego, wręcz jestem dumny, że pomimo tego robię to, co robię. Mogę przyjechać do Warszawy raz, 2, 3 razy w roku i robić normalne rzeczy, tak? To jest super. Super. I ekstra perspektywa, czyli to nie jest tak, że popraw mnie, jeśli się mylę, nie? Bo obiecaliśmy sobie, że nie będzie tutaj trochę tematów tabu, ale też oczywiście masz prawo nie odpowiadać na niektóre pytania. Popraw mnie, jeśli się mylę, czyli w momencie, w którym ludzie, nie wiem, niektórzy mówią, że ja to mam ciężko, bo mi się nie chce, jestem niezmotywowany i tak dalej, to nie masz czegoś takiego, że myślisz sobie, kurde, stary, ty masz ciężko, bez jaj, to ja mam ciężko, a ty masz farta i ja chciałbym mieć tak ciężko jak ty. Nie masz czegoś takiego? Ja już się staram po tylu latach życia ludzi nie oceniać, w ogóle innych. I kto co mówi, to jest jego prywatna sprawa, widocznie w jego umyśle się tak to ułożyło, a nie inaczej. Wszyscy mamy inne umysły, wszyscy inaczej myślimy, więc ja nie oceniam ludzi w ten sposób, to raz, ale też, no faktycznie, wiesz, problemem może być dla
takiego normalnego, sprawnego człowieka, nie wiem, opryszczka na wardze, tak? Albo, nie wiem, krzywy nos, tak? Albo uszy za duże, czy coś. I wtedy ludzie, wiesz, padają w kompleksy. Ojej, ja mam za duże uszy i tak dalej, jak ja wyglądam, albo jeszcze jakieś, nie wiem, za krótkie nogi, czy coś. No to wtedy sobie myślę właśnie, a co ja mam powiedzieć, nie? Mhm. Ja to dopiero powinienem mieć kompleksy. Ale wyszedłem z nich już dawno. Okej. Ale nie zawsze tak było, tak? Tak, nie zawsze tak było. Był okres, w którym ciężko mi się było właśnie pogodzić ze swoim ciałem. Myślę, że to było gdzieś tak w okolicy, kiedy wkraczałem w dorosłość. Wtedy faktycznie zacząłem zauważać, że coś tam ze mną jest nie tak, trochę się inni ludzie na mnie bardziej patrzą Mhm. i zacząłem sobie zadawać pytanie, dlaczego tak jest. Więc były faktycznie trudne momenty i to trwało dobrych kilka lat, więc to nie było tak, że ja sobie od razu z tym jakoś magicznie poradziłem, ale też pomogły mi kontakty z ludźmi, bo im więcej ludzi spotykałem na swojej drodze, którzy mnie traktowali normalnie, w takim właśnie sensie, że nie okazywali mi jakiejś litości czy współczucia, tylko normalnie ze mną, wiesz, rozmawiają. Im więcej takich ludzi spotykam na swojej drodze, tym to mi daje więcej siły. Mhm. Okej, właśnie o takiej normalności jeszcze chciałem porozmawiać, bo ja mam wrażenie i sam się trochę na tym łapię, nie? Że my nie jesteśmy obyci właśnie z takimi niepełnosprawnościami, że nie jest to dla nas takie normalne, bo jest jednak chyba za mała ekspozycja. Zresztą ja przynajmniej wychowywałem się w takich czasach, w których nie mówiło się o tym jakoś mocno. Akurat ja miałem dosyć dużą styczność z różnymi chorobami, bo przez moją matkę, która pracuje z takimi osobami, rehabilituje je i tak dalej. Ale mam wrażenie, że jakby ogół społeczeństwa nie ma takiej styczności na co dzień z osobami niepełnosprawnymi i chodzi mi o to, że mówiłeś, że ludzie się na ciebie dziwnie patrzą na przykład i teraz czy to jest tak, bo z drugiej strony ostatnio ze znajomą miałem taką rozmowę, która mówiła, że większość ludzi właśnie odwraca wzrok od takich osób i one też czują się przez to właśnie wyobcowane. Jak to jest? Czy ty czujesz się Czy ty czujesz się źle przez to, że ludzie na przykład ciebie traktują właśnie przez pryzmat choroby, czy właśnie wolałbyś, żeby traktowali cię normalnie? Na takiej zasadzie, że właśnie nie litowali się nad tobą, traktowali cię normalnie jak każdego innego, tak? Tylko po prostu masz chorobę i tyle, tak? No, wolałbym, żeby tak było faktycznie, ale też już dawno zaakceptowałem to, że tak nie będzie, bo nie nawrócimy po prostu wszystkich ludzi, tak? I jakaś część osób obejrzy twój podcast, jakaś część osób zna mnie z LinkedIna, ale jeżeli wyjdziemy na ulicę, to nie będziemy wszystkich ewangelizować, tak? Na ten temat. No nie da się po prostu. Ciągle będą jacyś nowi. I tak jak mówisz, no społeczeństwo nie jest jeszcze, myślę, gotowe, bo nie pokazujemy takich osób w telewizji chociażby, która ma, wiesz, nadal dużą oglądalność. W internecie też jest mało tego mimo wszystko. No i nie ma tego oswajania, tak? Ja bym jeszcze chciał wspomnieć o jednej osobie, która gdzieś tam mnie inspirowała, bo to jest Łukasz Krasoń. Człowiek, który, nie będziemy za głęboko wchodzić w politykę, ale teraz zdaje się jest ministrem od niedawna, pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych, czy coś takiego. Tutaj wybacz, jeśli pomylę to stanowisko. Natomiast to jest człowiek, który choruje na zanik mięśni, więc też ciężka choroba. I gdzieś tam od 2015 roku ja go śledziłem w internecie, tak? On był mówcą motywacyjnym. Po prostu jeździł po firmach, motywował, tak? Był też za granicą, nie wiem, tam Barcelona, chyba też Stany Zjednoczone, więc ten człowiek też inspirował, tak? Mnie do działania. I myślę, im więcej takich osób będzie w przestrzeni naszej publicznej, no tym lepiej. Tym ten temat będzie po prostu normalnym tematem, tak?
fajnie, że odwróciłeś to, że te problemy trochę zewnętrzne, związane z tym, że ludzie często tego nie akceptują albo postrzegają to jako naprawdę jakąś mocną inność, ty przepracowałeś u siebie i dzięki temu mm, po prostu no, czujesz, że nie musisz zbawiać tego świata, tak? Tak to rozumiem. Tak, myślę, że tak, bo to, co robię, jest już i tak wystarczającym dowodem na to, że można, tak? Że nie każdy, wiesz, niepełnosprawny musi siedzieć w domu i tylko narzekać, że również są osoby, które są pozytywnie nastawione do świata, do ludzi. Mhm. Spoko, Szymon. Ja wiem, że ty masz taki growth mindset, bo rozwijasz się z roku na rok. A pytanie, co byś powiedział takiej osobie, która rzeczywiście właśnie też ma ciężko i to nie tylko z powodu niepełnosprawności, bo to nie oszukujmy się, no ludzie nie mają problemów tylko przez niepełnosprawność, ale czasem ludzie pełnosprawni mają problemy. Co byś powiedział takiej osobie, która chciałaby się rozwijać? Jak to robić? Do czego ty doszedłeś, jeżeli chodzi o taką właśnie zmianę? Mhm, Co spowodowało, że ty zacząłeś się zmieniać, rozwijać właśnie biznes? mhm. No to na pewno edukacja, ale też wdrażanie, Mhm, bo edukacja jest niczym bez wdrażania. I kupując wiedzę, jest oczywiście to fajne, jest przyjemne, ale trzeba to wdrożyć potem, tak? E, I mówimy to już o takim poziomie, gdzie ktoś wie, za co chce się zabrać i co chce robić. No to tu na pewno regularność, tak? mhm, Systematyczność. Nie poddawanie się, bo wiesz, praca to nie są tylko wywiady na YouTubie, to nie są tylko kamery, światła, spotkania, konferencje, to jest też codzienna praca, gdzie ja od 8 rano jestem przy komputerze, robię jakieś rzeczy na LinkedInie albo poza nim, tak? Więc ta systematyczność i nie poddawanie się mimo wszystko różnym trudnościom, tak? mhm, Natomiast jeśli ktoś zaczyna, ktoś z kompletnym dołku, no to już jest sprawa poważniejsza. To już mhm, myślę jest sprawa dla psychoterapeuty, temat dla psychoterapeuty, żeby iść i popracować nad tym, porozmawiać z kimś, kto ma inną perspektywę, a może nawet nie psychoterapeuta, może jesteśmy w stanie gdzieś znaleźć taką osobę, która po prostu porozmawia z nami, tak? Na tematy, które nas gdzieś tam dręczą, gdzie nie możemy ruszyć z miejsca. Może ktoś powie coś, co jutro sprawi, że wstaniemy i będziemy rozwijać, nie wiem, życie, firmę, cokolwiek, tak? Co nam da po prostu szczęście, bo o mhm. to chyba chodzi. Czyli czuję, że jakbyśmy mieli spróbować sobie zrobić reverse engineering, to czuję, że nie udałaby się ta zmiana i ten taki początek twojego rozwoju, gdyby nie inni ludzie, tak? To jest, myślisz, że to jest klucz, żeby y, właśnie szukać trochę kontaktu, inspiracji? Jesteśmy trochę zwierzętami stadnymi. Mhm. No tak, inni ludzie są paliwem Mhm, do naszego rozwoju i dają nam tę energię, mhm, więc na pewno szukanie takich ludzi, którzy też bezinteresownie będą pomagać, bo to też jest dzisiaj rzadkie, a też bardzo ważne, zwłaszcza na początku, no jest niesamowicie ważne, którzy nas będą ciągnąć do góry, a nie w dół. No wiem, że to tak trochę coachingowo brzmi, ale taka jest prawda. Jeżeli ktoś nam mówi, że nie damy rady, po co to robimy, weźmy się do jakiejś normalnej roboty i tego typu teksty padają, no to my nie pójdziemy do góry. No i taka jest prawda. Trzeba mieć mhm. osoby wokół siebie, które nas będą motywować. Spotkałeś się z tym, że ktoś właśnie na samym początku drogi przedsiębiorcy, ja mam wrażenie, że większość ludzi mówi właśnie tak jak mówisz, znajdź sobie normalną pracę, zacznij robić to co wszyscy. Mhm. Miałeś takich ludzi, którzy cię demotywowali? Wprost nie. Wprost nie. Raczej miałem ludzi, którzy mnie nie motywowali, czyli Okej. nie rzucali mi może kłód pod nogi, ale też nie zachęcali mnie do tego, żebym jakoś super się rozwijał, więc ta motywacja moja musiała z wewnątrz Mhm, wynikać. Ona musiała się wziąć ze mnie samego, bo motywacja wewnętrzna jest najsilniejsza tak naprawdę. I przede wszystkim trzeba gdzieś tam znaleźć ją w sobie, znaleźć sobie cel, dopiero potem się opierać na opinii innych ludzi, tak?
ale ważne, żeby mieć właśnie takich, którzy nas będą wspierać w tym, co robimy. Ty miałeś też to szczęście, że rodzina chyba dosyć pozytywnie podchodzi do tego, co robisz, tak? Tak, masz rację. Nikt mi na pewno kłód pod nogi nie rzuca. Są osoby, które mnie wspierają. Wspiera mnie mój tata, który ze mną wszędzie jeździ. Wspiera mnie mój brat, który mnie dopinguje cały czas. Gdzieś tam mój wujek też jest przedsiębiorcą i obserwowałem go. To jest też długa historia, ale obserwowałem go praktycznie od dzieciństwa, tak? Gdzie on też rozwijał firmę, wymieniał samochody na coraz lepsze. Ja myślałem wtedy, ja też tak chcę, tak? Okej, Bo czyli miałeś właśnie w rodzinie taki wzorzec. Okej, super. tak, myślę, że to też wpłynęło na to, że sam się uparłem, zawziąłem, żeby również robić coś podobnego. Fajnie. Szymon, jakiego pytania się bałeś przychodząc tutaj? Ostatnio słyszę od ludzi, że się boją, jak tutaj przychodzić. Rozumiem. Nie, ja się specjalnie nie bałem ciebie, natomiast ja nie lubię pytań, na co chorujesz. Okay. Szczególnie jak ktoś pyta w pierwszym kontakcie. Wiesz, pierwsze pytanie od razu pach, nie? I ostatnio właśnie mój przyjaciel Marcin, o którym wcześniej opowiadałem, zadał mi to pytanie właśnie na Śnieżce, tylko że to było po 4 latach znajomości, gdzie nasza relacja już była na niewyobrażalnie innym poziomie, tak, niż na początku. Okay. Na taki, wiesz, wstęp, od razu, takie pytanie, to później już ciężko tę relację doprowadzić, w ogóle poskładać, nie w całości. Więc fajnie, że tego nie zadałeś, ale myślę, że i tak wyczerpująco odpowiedziałem na to gdzieś tam, co mi dolega. Być może udało się przybliżyć perspektywę jakąś słuchaczom, którzy być może są ciekawi tego, co mówimy, więc fajnie. Myślę, że to jest mega inspirujące ogólnie. Ja chciałem jeszcze ciebie zapytać, czy jest coś takiego, co najbardziej denerwuje cię właśnie z twojej perspektywy? Niekoniecznie w związku z twoją chorobą, ale może po prostu z byciem przedsiębiorcą i byciem na twoim miejscu, a nie dzieliłeś się z tym z ludźmi, bo się czegoś obawiałeś? Myślę, że litość, tak? Takie, wiesz, że spojrzenie, chociaż już jest tego coraz mniej. Ja już może w takiej bańce się właśnie otoczyłem, że już nie ma tego, tak? Ale takie spojrzenie właśnie, ojej, ty jesteś biedny, ty, nie wiem, zasiłek pobierasz albo jakąś tam rentę, a ile tego pobierasz, a ci wystarcza na życie, a pewnie nie, a w ogóle ciężko, a wózek, a to. Więc to są takie rzeczy, gdzie ludzie starają się okazać jakąś empatię, ale kompletnie im to nie wychodzi. Ale tak? to jest... To jest ciekawe. Dobre zdanie a propos tej empatii. Czy czujesz, że twoja choroba wniosła w twoje życie coś pozytywnego? Co wiesz, daje ci jakąś przewagę, czy psychiczną, czy jakąkolwiek inną? Wiele pozytywnych rzeczy. Przewaga psychiczna, na pewno ta odporność, którą sobie zbudowałem, o której tutaj też mówiliśmy. No, bez tego nie byłoby faktycznie takiej odporności, zawziętości i tego, by nie było tego, kim jestem, tak? Jeśli chodzi o biznes, to nawet jeśli sobie, wiesz, weźmiemy przewagi jakieś konkurencyjne w biznesie, to byłem kiedyś u coacha, to był 2015 rok, nie powiem u którego, ale byłem i on mi powiedział, no Szymon, właściwie jak szukając twoich przewag, to niepełnosprawność jest twoją przewagą. Czy tego chcesz, czy nie chcesz. I teraz musisz to wykorzystać. No i właśnie, to był 15 rok. Ja sobie wtedy pomyślałem tak, ja nie mogę wyjść z tą niepełnosprawnością od razu, ja nie chcę po prostu zostać właśnie mówcą motywacyjnym, żeby ludzie mnie tylko przez ten pryzmat oceniali. Ja muszę najpierw osiągnąć sukces w biznesie, taki sobie plan zbudowałem od 15 roku. Ja muszę najpierw osiągnąć sukces w biznesie, a potem dopiero wyjść z tym do ludzi, a nie na odwrót. I wtedy to będzie właściwa kolejność. Super. Mega mi się to podoba. W ogóle ekstra sprawa. Wspominałeś o tym, że
Nie boisz się tego, żeby przyjechać do Warszawy, pojechać na konferencję, robisz swoją konferencję. Chciałbym pogadać trochę o podróżach i o twoich właśnie planach podróżowych, gdzie ostatnio byłeś, gdzie zamierzasz być, jakie są granice i jak w ogóle patrzysz na podróżowanie z twojej perspektywy. Tak, no podróże uwielbiam, bo dają mi one też, to wcześniej mówiłem o spotkaniach z ludźmi, to tak samo jest z podróżami, że dają mi energię i siłę do następnych gdzieś tam zmagań w biznesie, więc podróże są mega fantastyczne, w ogóle otwierają głowę, jest kreatywność, jak się zmieni miejsce zamieszkania na inne, pomieszkać sobie w innym mieszkaniu, ja to uwielbiam. Ja się śmieję, że jestem testerem mieszkań, wiesz, z różnych portali, bo uwielbiam odkrywać te mieszkania, gdzieś tam i żyć jak mieszkaniec, nie jak turysta, tylko jak mieszkaniec, wiesz, pójść do sklepu, coś kupić w tym sklepie, wybrać sobie te lokalne produkty, to jest dla mnie niesamowite. Jeśli chodzi o granice, to dla mnie tą granicą jest Europa, bo nie miałem jeszcze odwagi gdzieś dalej wylecieć. Trochę żałuję, ale Okej. może jeszcze to się zmieni, a gdzieś tam te ponad 4 godziny lotu samolotem to jednak mnie gdzieś tam przerażają, ale może jeszcze będzie okazja, nie wiem. Póki co Hiszpania jest takim moim ulubionym miejscem. Nie zaskoczyłem chyba, bo to jest miejsce, które Polacy wybierają masowo, ale z takich bardziej nietypowych to Sycylia. Uwielbiam Sycylię, bo jest zupełnie inna niż cała Europa. Jest taka trochę bardziej, tak jakbyś się w czasie cofnął o 50 lat, bo nawet tam takie samochody możesz zobaczyć. Okej, ja mam wrażenie, że ty jak właśnie podróżujesz, że starasz się zagłębić właśnie w klimat danego miejsca, czyli nie 3 dni, tylko raczej dłużej i raczej tak, żeby poczuć klimat, tak? Nie chodzisz tymi turystycznymi ścieżkami. Tak, to dobrze mnie tutaj wyczułeś. Dobry research wykonałeś. Okej. Czy jest jakiś taki cel podróży, który właśnie teraz sobie obrałeś, który jest gdzieś na krawędzi albo na granicy tej twojej dzisiejszej akceptacji, którą wiesz, że dojdziesz do tego? Na razie myślimy, niech to Dobra. pozostanie w tajemnicy. Jest cel zrealizowany, który był właśnie miesiąc temu, gdzieś tam można to zobaczyć na moich socialach. To jest Londyn, gdzie zabrałem dodatkowo, oprócz mojego taty, również mojego brata i mojego bratanka. I zrobiłem im tym, myślę, dużą przyjemność. Samemu sobie też, bo robienie przyjemności samo w sobie jest przyjemnością, więc to było piękne. Gdzieś tam Londyn też uwielbiam. Mentalnie to w ogóle Brytyjczykiem jestem, więc to było też świetne przeżycie. No a co będzie, to czas pokaże. No, a myślisz, masz w głowie coś takiego, że mógłbyś mieszkać poza Polską? Mam, ale chyba na razie mi dobrze tam, gdzie jestem. Okej. Tam, gdzie jestem, na mojej wsi wypoczywam fantastycznie. A jeśli się przeprowadzać, to pewnie w takich celach rozwojowych dalej, tak? Gdzie będzie jakiś biznes do zrobienia, gdzie będą otworzą się nowe perspektywy, no to dlaczego nie? Ale póki co jest mi dobrze tu, gdzie jestem. Super. Szymon, dokąd zmierzasz w takim razie? Jaki jest twój cel? Mówiłeś, że określasz, że jesteś w połowie drogi. Czy masz jakieś takie kroki milowe, którymi chciałbyś się podzielić? I czujesz, że warto powiedzieć o tym właśnie, jak ta ścieżka wyglądała, dokąd ona idzie? Ja sam nie wiem. Jak tak sobie myślę, te ćwiczenia wszystkie, kim będę za 5 lat, to na mnie nie działają, bo jeżeli ktoś by mi, nie 5, a 6 lat temu powiedział, że będę konsultantem LinkedIna, który robi to, co robi, jeździ po takich konferencjach i w ogóle, i na YouTubie w ogóle, wiesz, się udziela, to bym nie uwierzył. Dlatego ciężko jest przewidzieć przyszłość, ale takie planowanie, przyszłość to maksimum do roku, do 6 miesięcy to takie bardziej precyzyjne, rok to takie mgliste, więc na pewno dalsza rozbudowa społeczności zlinkowani, którą buduję, ta społeczność się spotyka, dalsze gdzieś udziały gościnne w konferencjach. Jeśli chodzi o firmę, to gdzieś tam ten 1 000 000 złotych przychodu, no to jest chyba cel,
który każdy sobie stawia, kto podobną działalność prowadzi do mojej. Myślę, że to jest do osiągnięcia, to jest do zrobienia w ciągu 3 lat, więc niech będzie taki cel finansowy. No i tyle. Czujesz, że to jest wykładnicze? W sensie, że stawiasz sobie jakiś cel, dobra, chcę tam dojść za rok, ale i tak dochodzisz wyżej? No mam nadzieję, że tak jest, ale nikt nie powiedział, że tak będzie zawsze, tak? Zawsze mogą być jakieś przeszkody na drodze. Też wiele firm się nie rozwija, bo napotyka na szklany sufit, więc te przychody nie rosną, albo się pojawiają jakieś inne problemy. Dlatego ja też na to uważam, też jestem świadomy, bardzo dużo myślę nad biznesem w ogóle, szczególnie teraz latem, po prostu gdy jestem gdzieś na powietrzu, to po prostu leżę i myślę, co by tutaj jeszcze zmienić, co by tutaj ulepszyć, więc to jest wszystko, lato jest takim okresem myślenia strategicznego, a zima jest myśleniem działania, czyli takiego operacyjnego, tak? Gdzie więcej czasu poświęcam na pracę z klientami, gdzie więcej właśnie mam spraw online'owych. No a lato jest dla przyjemności. Jest jeszcze tak, że operacyjnie ty obsługujesz jakichś klientów, jakąś część? Tak, zdarza się. Jeżeli klient przychodzi do mnie na konsultację i ja stwierdzę, że jestem odpowiednią osobą, żeby mu pomóc, żeby rozwiązać jego problem, to tak, nie ma problemu z tym, żeby u mnie wykupić konsultację z LinkedIna. Wtedy pracujemy właściwie tyle, ile klient chce ze mną pracować, a ile stwierdzi, że to mu pomaga, to tyle tygodni, miesięcy możemy współpracować. No i do tego mam takich kilku wiernych, stałych klientów, którym doradzam też strategicznie w obszarze komunikacji na LinkedInie. Mogę jeszcze trochę pytań zadawać? Spoko? No już tak powoli do końca, nie? Dobra, to jeszcze mam 2 pytania dotyczące sprzedaży, a potem jeszcze takie kończące i spoko, tak? Dobra. To Szymon, powiedz mi, jak wygląda twoim zdaniem skuteczna sprzedaż na LinkedInie? Bo teraz sporo jest metod prospectingowych, które są oparte praktycznie tylko o LinkedIna. Co działa, co nie działa, czy w ogóle to działa? No, jeżeli chodzi o sprzedaż, to jest tak zwany cold LinkedIning, tak? Tak. To jest nazwa, którą rzeczywiście się używa. Fajna, pasuje, natomiast ja bym też uważał, nie wysyłając wiadomości masowych. Jak wysyłasz wiadomości masowe do 1000 osób, to możesz ich co najwyżej zaprosić do kontaktu i to może działać, ale czy im coś sprzedasz 1000 osób, no to tam jaka będzie konwersja? Nie wiem, 1%, 2%, a wśród innych sobie markę zepsujesz, tylko i wyłącznie, bo oni stwierdzą spamer, tak? Jeszcze cię zgłoszą do LinkedIna. Więc ja celuję, ja zawsze lubię mówić, że trochę jak snajper trzeba się zachowywać na LinkedInie, celować w te osoby, którym naprawdę, na których nam zależy, to po pierwsze, po drugie, którym jesteśmy w stanie pomóc. Czyli wybierasz sobie daną osobę, wiesz, że ona ma konkretny problem do rozwiązania, piszesz do niej, jaki to jest problem i umawiacie się, czy na jakąś konsultację, rozmowę telefoniczną, whatever, tak? Ale ważne jest, żeby właśnie przekierować ten kontakt również do jakiejś rozmowy, żebyśmy po prostu usłyszeli swój głos, bo wtedy jest łatwiej o relacje. To raz. No i też warto mieć wtedy trochę droższe rozwiązanie niż takie, wiesz, typowo B2C, no bo wtedy ten czas poświęcony na research, na opracowanie tej propozycji, wartości, no to będzie niewspółmierny do efektu. A jeżeli mamy jakieś drogie rozwiązanie, które naprawdę może rozwiązać problem, to ja polecam, tak? I nawet zajrzenie do naszej sieci kontaktów, bo nie trzeba jej koniecznie powiększać jakoś bardzo na siłę, ale może się okazać, że już w tej sieci jest, nie wiem, 600 osób i wśród tych osób są osoby już, którym jesteśmy w stanie coś zaproponować. Więc przejrzeć tą sieć kontaktów. Jest tam taka zakładka sieć na górze. Wejść tam, sprawdzić te kontakty, kim one są, bo może już one są, może już dawno jesteśmy w kontakcie, może oni widzą nasze posty, tylko nie chcą napisać, tak? No to odezwijmy się do nich. Więc to jest moim zdaniem taka najbardziej skuteczna sprzedaż na LinkedIn. Czyli nie ilość, tylko jakość i głębokość tych kontaktów
I może się okazać, że wcale nie musisz nowych klientów szukać, tylko masz ich już w swojej sieci. Tak, super. Na to bym stawiał. Bardzo mi się podoba. Dobra, Szymon, zawsze zostawiam taką małą przestrzeń dla mojego gościa. To jest ten moment, w którym możesz zareklamować swoje usługi, puścić jakąś fajną myśl w świat. To jest dla ciebie czas. Wykorzystaj sobie ten podcast jako platformę, żeby przekazać coś albo zarobić. I to też jest spoko. Fajnie, okej. No ja nie potrafię się jakoś bardzo mocno promować. Nie jestem w tym mistrzem, też nie lubię tego, więc nie będę tutaj długo mówił, ale zapraszam na moją stronę szymonkarwasz.pl, gdzie tam jest taka zakładka blog, tam jest mnóstwo artykułów o LinkedInie. Jest też zakładka bezpłatna konsultacja, gdzie można się ze mną umówić na taką konsultację, wysłać wiadomość, ja odpiszę, najczęściej w ciągu kilku godzin albo i szybciej, i po prostu umówimy się na rozmowę, tak, w dogodnym terminie, gdzie porozmawiamy o tym LinkedInie, co tam można zrobić, czy ewentualnie jest pole do współpracy, więc to jest taka moja podstawowa komunikacja już prowadząca do właśnie zapytań. Natomiast inne kanały, no to będzie Instagram, gdzie jeżeli Was interesuje ta bardziej prywatna strona, o której sobie rozmawialiśmy w drugiej części naszej rozmowy, no to coś tam na Instagramie na pewno znajdziecie takiego bardziej prywatnego. To będą podróże, to będzie też niepełnosprawność, to będą też konferencje, więc tam zapraszam. No i zapraszam też do LinkedIna, bo myślę, że jak twoi słuchacze tutaj nie zasypią mnie toną wiadomości na LinkedIn, ale mimo wszystko, jeżeli ktoś będzie chciał pogadać, to jestem otwarty. Super. Fajnie, że dajesz wartość, fajnie, że powiedziałeś nie jak bardzo będę mógł Ci pomóc, tylko czy znajdziecie pole do porozumienia. Bardzo mi się podoba ta komunikacja i bardzo mi się podoba, że tworzysz tyle wartości. Dzięki, Szymon. To była mega inspirująca rozmowa. Bardzo Ci dziękuję, że dałeś tyle od siebie. Dziękuję, bardzo przyjemny wywiad. Otworzyłeś tutaj sporo klepek w moim mózgu, także dzięki Ci wielkie. No i pozdrawiam wszystkich widzów i słuchaczy. Dzięki. Hej. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym Ci się odwdzięczyć. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję Ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawi się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.